Ci, którzy żyją w dużych powiatach, gdzie są większe miasta, mogą kupić leki o każdej porze, a w mniejszych powiatach nie. I teraz w czym pacjent z mniejszej miejscowości jest gorszy od tego z większej? W niczym, ale lekarstwa nie kupi wtedy, kiedy potrzebuje. Cześć pacjenci! Czy pamiętacie czasy, kiedy mówiło się, że istnieje Polska A i Polska B? Być może część z Was pamięta, ale uważa, że taki podział należy obecnie do przeszłości, że się dynamicznie rozwijamy w każdym regionie i obecnie nie można o takim podziale mówić. Jeżeli tak myśleliście, to niestety muszę Was zmartwić. I niestety dotyczy to ochrony zdrowia. I na pewno należy, a wręcz to obowiązek, żeby o tym mówić. Mianowicie od początku 2024 roku poprzez nowelizację przepisów zostaliśmy podzieleni na Polskę A i Polskę B pod względem dostępu do aptek, a co za tym idzie również lekarstw. Przez to, że w całej Polsce zniesiono obowiązek całodobowych dyżurów aptek, w Polsce A, w większych powiatach, w których znajdują się większe miasta, można kupić lekarstwa w dzień powszedni, w niedzielę i święta przez całą dobę. Natomiast w Polsce B, czyli w mniejszych powiatach, w których znajdują się mniejsze miasta, w nocy na przykład po 24, a często nawet po 23 tego nie zrobicie. Tylko że możecie kompletnie o tym nie wiedzieć, bo nie mieliście takiej potrzeby. Wasze szczęście. A w mediach było o tym zdumiewająco cicho. Owszem, gdy wpiszecie w Google dyżury aptek w nocy, to wyskoczy wam parę artykułów, jednak większość ludzi nie jest świadoma tego, że na przykład o 1 w nocy w niektórych powiatach nie kupi lekarstw. Zapewne aż do momentu, gdy właśnie o nietypowej godzinie będą one potrzebne. A jak to wygląda w praktyce? Opowiem wam na własnym przykładzie. Byłem w odwiedzinach u rodziców w rodzinnym mieście Sanoku w województwie podkarpackim. Dzieci zdrowe, nic nie zapowiadało kłopotów i nagle, około 1 w nocy, 3-letni wówczas syn obudził się rozpalony i zaczął płakać. Zmierzyliśmy mu temperaturę 39,9. Jeszcze raz 41. Popatrzyliśmy z żoną na siebie, kurczę, co się dzieje? Zdecydowaliśmy, że trzeba podać lek przeciwgorączkowy w formie dla niego przyswajalnej. Problem w tym, że go nie mieliśmy. No więc decyzja, trzeba jechać do apteki. Nieświadomy niczego sprawdziłem aptekę dyżurującą tego dnia, przyjechałem, a ona była zamknięta. Zdziwiony popatrzyłem na rozpiskę i stwierdziłem, spróbuję w kolejnej. Może się ktoś pomylił? Druga także była zamknięta. Coś jest nie tak, pomyślałem. Sprawdziłem w Google i znalazłem informację, że apteki nie muszą już dyżurować całą noc. No pięknie. Z żoną dogadaliśmy się, żeby przykładała synowi zimne okłady, a ja będę szukał lekarstwa. Popatrzyłem dalej i sprawdziłem sąsiednie powiaty. Może w Brzozowie albo w Lesku coś znajdę? Nie było. No dobra, wpisałem Krosno i voilà. Patrzę, że jest apteka, która jest otwarta przez całą dobę. Nie dowierzałem lekko, więc postanowiłem zadzwonić. Zadzwoniłem, odebrała pani i na szczęście potwierdziła mi, że apteka jest otwarta. Ale Krosno jest oddalone około 40 km od Sanoka. Na szczęście byłem zmotoryzowany, pojechałem i kupiłem te lekarstwa. Ale co jeśli ktoś by tych lekarstw potrzebował w nocy z różnych, często nagłych przyczyn i nie mógłby przejechać 80 km w dwie strony, bo byłby starszy, schorowany, nie miał prawa jazdy czy samochodu. Ktoś powie, trzeba było do sąsiada zapukać. Problem w tym, że sąsiedzi moich rodziców nie mają małych dzieci, które takie lekarstwa przyjmują w formie płynnej. A nawet gdyby mieli, to mogliby nie być szczęśliwi, że ktoś ich budzi o 1 w nocy. Ktoś inny powie, trzeba było jechać do szpitala. Ale moi drodzy, jeżeli wielu ludzi by tak zrobiło i zamiast kupić na przykład lek przeciwgorączkowy, musieli jechać z dzieckiem do szpitala, to już widzę, jak wzrosłyby kolejki. No ale w Krośnie okazało się, że można. Jedna z aptek tak zorganizowała pracę, choć nie musiała, że był dyżur i można było lekarstwo kupić. I ludzie w niej pracują, a to oznacza, że chcą w niej pracować. Bo gdyby nie chcieli, to biorąc pod uwagę to, o czym mówią farmaceuci, że jest bardzo mało magistrów farmacji, którzy mogą dyżurować, to znaleźliby pracę w innej. No i co się dzieje? Minął ponad rok i czy coś zmieniło się w temacie? Nic. Ci, którzy żyją w dużych powiatach, gdzie są większe miasta, mogą kupić leki o każdej porze, a w mniejszych powiatach nie. I teraz w czym pacjent z mniejszej miejscowości jest gorszy od tego z większej? W niczym, ale lekarstwa nie kupi wtedy, kiedy potrzebuje. Drodzy pacjenci, czy tak ma być?
Czy mogę kupić lekarstwo ma zależeć od tego, gdzie mieszkam? Nie, tak nie może to wyglądać. Mam nadzieję, że oglądać ten odcinek będą również osoby, które mają wpływ na stanowienie prawa w Polsce i zmienią ten bubel. Oczywiście będą protesty, bo jak w życiu bywa, prawda nie jest zero-jedynkowa, ale istnieje realna szansa pogodzenia wszystkich stron, tylko trzeba chcieć. Jak pokazują niektóre apteki, można. Być może trzeba aptekom za dyżury płacić, wtedy znajdą się osoby chcące dyżurować. I żeby nie było, nie uderzam w aptekarzy, bo rozumiem, że każdy ma swoje powody i one są zrozumiałe. Ale niezrozumiałe jest to, że uchwala się prawo, które nie bezpośrednio, ale jednak tworzy podziały w dostępie do podstawowego bądź produktu, jakim są lekarstwa. Po to m.in. powstał Świadomy Pacjent, aby pokazywać perspektywę pacjentów, a ta jest często znacząco różna od innych grup. Ale kiedyś każdy z nas może być pacjentem i może zdarzyć się mu taka sytuacja, jak mi, i uwierzcie, nie będzie z tego zadowolony. A jeśli dodatkowo nie jest zmotoryzowany, to jest pozostawiony samemu sobie i najgorsze jest to, że prawie nikt o tym nie mówi. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału i dołączenia do społeczności świadomych pacjentów. Do zobaczenia.